Proszę Państwa, zaczynamy drugą część naszej konferencji. Witam bardzo serdecznie naszych gości. Zanim jeszcze oddam głos panu ambasadorowi Kotańskiemu, który poprowadzi ten panel, chciałabym Państwu przypomnieć to, co na początku jeszcze mówił dyrektor muzeum. Dzisiaj w naszym muzeum gościmy malarkę panią Annetę Kuchler-Mocny, która przyjechała do nas z Niemiec i prezentujemy podczas dzisiejszej konferencji jej wyjątkowy obraz, święty Jan Paweł II. Ten obraz jest dostępny w naszej dalszej części naszej ekspozycji. Będę bardzo chciała Państwa poprosić po zakończeniu tego panelu, abyście Państwo poszli za mną i będziemy mogli poznać i artystkę, i również jej niesamowity obraz. A teraz oddaję głos panu ambasadorowi Kotańskiemu, który poprowadzi panel Meandry geopolityki i prosimy też pana ambasadora nie tylko o moderowanie, ale również o głos, o wykład wprowadzający i o przedstawienie naszych prelegentów. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Janusz Kotański, jestem historykiem Kościoła i Kresów Wschodnich. Byłem ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim przez 6 lat, od 2016 do 2022 roku. Tyle o mnie. Przedstawię naszych wspaniałych gości później. Będą z nami dr Elizabeth Edwards Spalding i ekscelencje ambasador Robin Barnett i ekscelencja dr Eduard Habsburg-Lothringen. Ja, proszę Państwa, występuję tutaj w podwójnej roli, nie tylko prowadzącego, ale również poproszono mnie, bym kilka słów powiedział i oczywiście chętnie to uczynię. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Przesłanie Jana Pawła II i jego konsekwencje dla świata. 58-letni Karol Wojtyła obejmował urząd następcy świętego Piotra w momencie, gdy sytuacja na arenie międzynarodowej była niesłychanie skomplikowana. Trwała zimna wojna, Europę dzieliła żelazna kurtyna, podstawowe prawa człowieka łamane były w wielu krajach, od komunistycznych Chin po Kubę. Prześladowania cierpiał Kościół milczenia. I co paradoksalne, ideologia totalitarnego komunizmu znajdowała posłów w wielu krajach wolnego Zachodu. Moment dziejowy zmusił go do tego, by zmierzyć się frontalnie z całym ogromem problemów, w tym z jak najbardziej realnym zagrożeniem, konfliktem na skalę światową. Gdy 23 marca 1984 roku na zakończenie jubileuszowego roku odkupienia Ojciec Święty zawierzał świat niepokolanemu sercu Maryi, w żarliwej modlitwie prosił: od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas. Odpowiadając na kolejne wielkie wyzwania tych czasów, Wojtyła stawał się wybitnym mężem stanu, a osobiste polskie doświadczenia z lat konfrontacji z totalitarnym reżimem okazały się bezcenne. Był odważny, zdecydowany, ale i roztropny. Nie wahał się zająć jednoznacznego stanowiska w kwestiach moralnych. W chwilach kryzysowych podejmował zdecydowane działania. By przypomnieć list do Breżniewa z grudnia 1980 roku w związku z sytuacją w Polsce, pisany, jak podkreślił, w trosce o losy Europy i całego świata. Czy też jego zaangażowanie w zmianę istotnych zapisów dokumentu kairskiej międzynarodowej konferencji na rzecz rozwoju i ludności w 1994 roku, niedopuszczające do osłabienia ochrony życia ludzkiego. Pełniąc posługę na Stolicy Piotrowej, wykazał się niezwykłą umiejętnością godzenia spraw boskich i ludzkich, równoczesnego operowania w perspektywie Ewangelii i czysto egzystencjalnej według azymutów geografii ziemskiej i niebiańskiej. Niósł światu Chrystusa, dobrą nowinę, wolność, prawdę o człowieku.
stawał twarzą w twarz z bieżącymi wyzwaniami, a równocześnie podejmował działania długofalowe, by wspomnieć choćby przygotowania do wielkiego jubileuszu roku 2000. Miał jasną wizję, jak należy sprawować urząd Piotra, o czym mówi jego pierwsza programowa encyklika Redemptor Hominis. W Caput Mundi nad Tybrem spotyka się cały świat, a praca w korpusie akredytowanym przy Santa Sede daje każdego dnia wyjątkową sposobność do spotkań, rozmów, wymiany myśli i doświadczeń. I w ich trakcie niemal zawsze padało imię Jana Pawła II. Nieustannie spotykałem się z dowodami pamięci o Ojcu Świętym ze strony głów państw, polityków różnego szczebla, dyplomatów, duchowieństwa, przedstawicieli różnych nacji i religii. I trudno mi sobie przypomnieć konferencję, na której nie przywoływano by jego imienia w kontekście historycznej wagi nauczania, podróży apostolskich, decyzji, czynów, nawet gestów. Ciesząc się niekwestionowanym autorytetem moralnym, papież mógł prowadzić konstruktywny dialog z całym światem na rzecz pokoju, redukcji zbrojeń, niestrudzenie podkreślając, iż warunkiem pokoju jest sprawiedliwość, polegająca na poszanowaniu praw każdego narodu, człowieka i wolności religijnej. Mówił w imieniu tych, którzy głosu nie mieli i wielcy tego świata musieli się z jego głosem liczyć. Zajmując stanowisko wobec różnorakich wyzwań współczesności, prezentował dogłębną znajomość poruszanej agendy, a szukając rozwiązań, zawsze bronił imponderabiliów. Postawa Jana Pawła II była czytelna i jednoznaczna. Nikt jego słów nie musiał interpretować, dzięki czemu stanowił mocne wsparcie zarówno dla tych, którzy byli odpowiedzialni za losy świata, jak i dla zwykłych ludzi. Kardynał Giovanni Battista Re, ówczesny substytut w sekretariacie stanu, obecnie to jest dziekan kolegium kardynalskiego, podczas jednej z uroczystości z okazji 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II powiedział: u progu trzeciego tysiąclecia Jan Paweł II jawi się na scenie międzynarodowej jako największa osobowość pośród wielkich tego świata. Góruje autorytetem moralnym, świadectwem składanym przez 20 lat pontyfikatu, zdolnością trafiania do serca każdego człowieka na wszystkich kontynentach. Misja 264 następcy świętego Piotra była wielkim wołaniem o wolność każdego człowieka i narodów, o wolność sumienia i wyznania, o godność człowieka, której nikt nie ma prawa go pozbawić, o prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. O różnych aspektach wolności Jan Paweł II mówił i pisał bardzo często. Był to jeden z najważniejszych aspektów jego nauczania. Poruszał kwestie, jak sam zaznaczył, wszystkich przestrzeni wolności w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. W orędziu na 14. Światowy Dzień Pokoju ze stycznia 1981 roku czytamy: bez głębokiego i bezwzględnego poszanowania wolności człowiek nie utrzyma pokoju. Wolność jest naruszana, kiedy stosunki pomiędzy narodami kształtują się na prawie silniejszego, na stanowisku zajmowanym przez panujące bloki, na imperializmie wojskowym lub politycznym. Być wolnym to żyć zgodnie ze swym sumieniem. W tym wolność sumienia i religii jest pierwszym i niezbywalnym prawem osoby ludzkiej. Co istotne, wypowiadając się na temat wolności, opierał się na doświadczeniach ojczyzny, przywołując tragedię II wojny światowej i bohaterską męczeńską śmierć w Auschwitz świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wielkim wyróżnikiem jego wystąpień było podkreślanie znaczenia kultury i świadomości narodowej jako wartości podstawowych, pozwalających przetrwać zniewolonym ludom. W świetle mojej 6-letniej misji na stanowisku ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim mogę z głębokim przekonaniem stwierdzić, że jest to jeden z powodów, dla których pontyfikat świętego Jana Pawła osiągnął wymiar globalny, a jego dziedzictwo ma
fundamentalne znaczenie dla milionów ludzi na wszystkich kontynentach. W kwietniu 2018 roku z inicjatywy naszej ambasady odbyła się na Uniwersytecie Anglicum w Rzymie międzynarodowa konferencja Święty Papież Jan Paweł II i jego dziedzictwo w 40. rocznicę wyboru na stolicę Piotrową. W przesłaniu skierowanym do jej uczestników sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin akcentował: w jego misji wybijają się obrona ludów i narodów, głoszenie wolności słowa i wolności religijnej, które rzuciły poza żelazną kurtynę ziarno emancypacji i wolności, a wypełniły się wraz z upadkiem muru berlińskiego. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II dyplomacja watykańska uaktywniła się niezwykle, co było wyraźnie widoczne na forum międzynarodowym, gdzie jej przedstawiciele zabierali głos w kwestiach dla Stolicy Apostolskiej priorytetowych, a głos ten był z uwagą słuchany. Jak pamiętamy, Ojciec Święty dwukrotnie wystąpił z orędziem w siedzibie ONZ oraz w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. W pierwszym nowojorskim przemówieniu w 1979 roku wygłosił poruszające przesłanie, zaprezentował wnikliwą analizę sytuacji na świecie w wymiarze politycznym, duchowym i egzystencjalnym. Nie ograniczył się do wezwań o pilne rozbrojenie czy konieczność dialogu i negocjacji. Sięgnął głębiej, szukając przyczyn wojen i konfliktów w niesprawiedliwości społecznej, naruszaniu niezbywalnych praw człowieka na różnych polach. W drugim orędziu położył nacisk z 1995 roku na zmianę sytuacji w Europie Środkowej i historyczne znaczenie wydarzeń roku 1989. Dał klarowny wywód na temat wartości niezbywalnych, praw przynależnych każdemu narodowi i każdemu człowiekowi. Korpus dyplomatyczny, w ramach którego miałem zaszczyt realizować powierzoną mi misję, w swym obecnym kształcie to także wymierny efekt aktywności Watykanu z okresu pontyfikatu Jana Pawła II w relacjach z państwami. W 1978 roku Santa Sede miała swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne w 85 państwach, a w roku 2005 utrzymywało stosunki dyplomatyczne już ze 176 państwami. To zmiana zasadnicza. Postawa Jana Pawła II, jego szerokie zainteresowanie światem, wreszcie efekty podróży apostolskich zachęcały do podjęcia kontaktów z Watykanem i nawiązania bezpośrednich stosunków dyplomatycznych, także państwa nie mające żadnych związków z cywilizacją judeo-chrześcijańską. Energiczny, silny papież stawał się nadzieją dla wielu narodów i przywódców politycznych tak zwanego trzeciego świata. Wierzono, że w momencie zagrożenia ich wolności i suwerenności będzie największym, a może ich jedynym orędownikiem. I miało się to potwierdzić w całej działalności papieża Wojtyły na arenie międzynarodowej. Kapitalne znaczenie miało nawiązanie w styczniu 1984 roku stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. 3 lata wcześniej rozpoczął swoje urzędowanie Ronald Reagan. Podobnie jak polski papież, doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie komunizm. I podobnie jak głowa Kościoła, wierzył, że moskiewskie imperium zła można pokonać. W czasie pierwszej pielgrzymki Wojtyły do ojczyzny amerykański prezydent, głęboko wierzący protestant, z zapartym tchem słuchał papieskiej homilii z Placu Zwycięstwa. Jak wspominają jego najbliżsi współpracownicy, a miałem okazję sam wysłuchać ich relacji w czasie konferencji w Waszyngtonie właśnie w Muzeum Ofiar Komunizmu w początku tego roku, Reagan powiedział wtedy: Pope has a key. Pope has a key. Podczas drugiej wizyty w Watykanie Reagan powiedział zaś do papieża: nasze modlitwy będą zawsze szły za Tobą w pełnej nadziei, że już wkrótce ręka Boża ulży strasznemu brzemieniu ludzi, którzy gdziekolwiek łakną wolności, są przekonani, że wszędzie, każdemu mężczyźnie i kobiecie Bóg dał wolność w momencie, gdy obdarzył nas wolną wolą.
Z kolei, jak wspominała ambasador Wielkiej Brytanii Sally Exworthy, wizyta Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii w 1982 roku była historyczną chwilą w dziejach relacji dyplomatycznych pomiędzy Wielką Brytanią a Stolicą Apostolską, ponieważ przypadła na rok wznowienia pełnych stosunków dyplomatycznych i mianowania pierwszego od XVI wieku ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Wizyta Michaiła Gorbaczowa w Watykanie w grudniu 1989 roku zaowocowała nawiązaniem stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a Związkiem Sowieckim. Początkowo były to stosunki o tak zwanym statusie specjalnym, a pełne relacje nawiązane zostały pomiędzy Stolicą Apostolską a Federacją Rosyjską w 2009 roku, już po śmierci Jana Pawła II. Fakt, że w ramach naszego korpusu mogłem współpracować z ambasadorem Izraela, to również efekt działań podjętych za pontyfikatu Jana Pawła II. Wchodząc 13 kwietnia 1986 roku do rzymskiej synagogi, Jan Paweł II przełamał w sposób symboliczny wielowiekową barierę nieufności. Ten gest otworzył drogę do wzajemnego, choć przecież trudnego dialogu. W roku 1994 między Stolicą Apostolską i Izraelem nawiązano pełne stosunki dyplomatyczne. W wielu miejscach na świecie pamięta się, iż to dzięki Janowi Pawłowi II i jego przedstawicielom udało się rozwiązać na drodze pokojowej wiele konfliktów. Nie tylko Argentyńczycy i Chilijczycy wspominają sukces mediacji watykańskiej w sprawie, wydawałoby się, beznadziejnej, długotrwałego konfliktu między obu krajami o wyspy na kanale Beagle. Wojna wydawała się przesądzona, nie dały efektu wysiłki ani ONZ, ani USA. Ale Stolicy Apostolskiej to się udało. Misja specjalnego wysłannika papieża, kardynała Antonia Samoré, zakończyła się sukcesem. Tam, gdzie mógł, papież rzucał ziarno wolności. Na Filipinach, a zwłaszcza podczas historycznej wizyty na Kubie rządzonej przez Fidela Castro, który uczestniczył we mszy świętej odprawianej w Hawanie. Efektem tej pielgrzymki było nie tylko zwolnienie grupy więźniów politycznych czy złagodzenie kursu wobec Kościoła, ale także umocnienie Kubańczyków, przypomnienie im o podstawowych wartościach, o znaczeniu wiary i tradycji. W 2003 roku Jan Paweł II za wszelką cenę próbował zapobiec wojnie w Iraku, obawiając się dramatycznych konsekwencji nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale i dla całego świata. Niestety jego stanowcze nie dla koncepcji wojny prewencyjnej nie dało efektu. Puszka Pandory została otwarta i Bliski Wschód stał się potem miejscem potwornych zbrodni, popełnianych zwłaszcza na chrześcijanach i Jezydach. To, co szczególnie charakterystyczne i powtarzające się w opiniach na temat dokonań papieża, to ogromna wdzięczność przedstawicieli różnych narodów za żelazną konsekwencję w popieraniu przez Jana Pawła II ich dążeń niepodległościowych. Akcentuje się przede wszystkim, że Ojciec Święty prezentował klarowną, integralną wizję świata, w którym wszystkie narody, nie tylko imperia, mają prawo do samostanowienia. Ambasador Słowenii wielokrotnie podkreślał przychylność Ojca Świętego dla procesu prowadzącego do niepodległości Słowenii. Przypomnę, że Santa Sede jako jedno z pierwszych państw uznała niepodległość Słowenii w styczniu 1992 roku. Podobne słowa wdzięczności padały z ust ambasadora Chorwacji i mógłbym mnożyć te przykłady. Ale nie sposób nie wspomnieć w tym momencie Ukrainy, której dyplomaci zawsze podkreślali, że dla ich kruchej świadomości narodowej papieska pielgrzymka w roku 2001 miała wręcz konstytutywne znaczenie, umacniając rodzącą się z trudem wspólnotową tożsamość. Papież mówił tak: pozdrawiam Ciebie, Ukraino, dzielny i nieustępliwy świadku przywiązania do wartości wiary. Ile wycierpiałaś, by obronić w trudnych czasach wolność wyznawania wiary. Ambasador najbardziej katolickiego kraju w Azji, Timoru Wschodniego, przy każdym naszym spotkaniu, tak było zawsze, spotykaliśmy się w miarę często i za każdym razem ambasador Timoru mówił, że to właśnie Janowi Pawłowi II, jego mały, a śmiertelnie zagrożony przez indonezyjskiego sąsiada kraj, zawdzięcza wolność i istnienie. To papieska pielgrzymka w roku 1989 uświadomiła światu, że istnieje taki kraj jak Timor Wschodni,
a jego mieszkańcy są katolikami i pragną wolności. Po 10 latach od tej wizyty Timor był wolny. Wielkim wyzwaniem dla Jana Pawła II była sytuacja w Europie. Gdy obejmował swój urząd, musiał zmierzyć się z obowiązującą w Watykanie Ostpolitik, myśl której wobec bloku komunistycznego należało zachować ostrożność i rozwagę, ufając w logikę powolnych przemian i prowadząc z komunistami nieustanny dialog. Ojciec Święty znał z autopsji zagrożenia, jakie dla ówczesnych społeczeństw niósł ustrój obowiązujący w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie akceptował porządku jałtańskiego i przewidywał, iż system totalitarny prędzej czy później musi upaść, że jest to tylko kwestia czasu. Działał jednak ostrożnie, nie zwalniając natychmiast Casarolego, lecz całkowicie zmieniając wektory watykańskiej polityki wschodniej. Vir Casaroliensis non sum, mówił prymas tysiąclecia, widząc czasami wręcz katastrofalne skutki tej polityki w Czechosłowacji, na Węgrzech czy w Jugosławii. Wojtyła, również jako papież, podzielał jego przekonanie i przystąpił do działania, ale nie na płaszczyźnie sensu stricto politycznej. Papież proponował, jak to określił Weigel, nową, personalistyczną alternatywę chrześcijańską dla fałszywego humanizmu komunistycznego. Jego wpływ na Europę Wschodnią należy oczywiście rozpatrywać nie tylko w kategoriach geopolityki, ale i w kontekście duchowym, walki o szeroko pojętą wolność religijną. Nigdy nie zapominał o ofiarach totalitarnego komunizmu, męczennikach za wiarę. Przedmiotem jego troski w Związku Sowieckim było ułożenie choćby poprawnych relacji z patriarchatem moskiewskim i budowa struktur Kościoła. W przeciwieństwie do swych poprzedników papież z Polski otwarcie wspierał zepchnięty do podziemia i okrutnie prześladowany Kościół grekokatolicki, nie zamykając drogi do ekumenicznego dialogu z prawosławiem. Jak poświadczają raporty KGB, a wiele ich przeczytałem, od roku 1978 datuje się niezwykłe ożywienie religijne na Litwie, Łotwie, Białorusi, a zwłaszcza na Ukrainie. To odrodzenie wiary KGB łączyło bezpośrednio z wywrotowymi działaniami Watykanu z postacią aktywnego antykomunisty, jak określił Karola Wojtyłę, szef ukraińskiego KGB. Papież realizował wizję Europy dwóch płuc. Gdy w końcu roku 1980 nasiliła się propaganda antypapieska w prasie sowieckiej, padały sugestie o rzekomym spisku amerykańsko-watykańskim, którego celem ma być destabilizacja ZSRS, Jan Paweł II ogłaszał w ostatnim dniu roku list apostolski Egregie Virtutis, czyniąc świętego Cyryla i Metodego współpatronami Europy. I to było genialne posunięcie, przypominające istotę tożsamości Starego Kontynentu. Europa bowiem w swoim geograficznym całokształcie jest jak gdyby owocem oddziaływania dwóch nurtów tradycji chrześcijańskiej. By the way, jak wiadomo, określenie Ostpolitik wraca na wokandę w kontekście strategii stolicy apostolskiej, zwłaszcza odnośnie Chin. A papież Franciszek podkreśla osiągnięcia jej architekta kardynała Casarolego. Europo trzeciego tysiąclecia, niech nie słabną Twe ręce, wołał Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym na rozpoczęcie drugiego synodu biskupów poświęconego Europie w 1999 roku. Mamy świadomość tego, jak zabiegał o przyszłość Europy, o zachowanie jej korzeni, o to, by stanowiła równoprawną, opartą o wartości chrześcijańskie i solidarną wspólnotę narodów. Taka szczególna troska o Europę ze strony następców świętego Piotra już się raczej prędko nie powtórzy. Paradoks polega na tym, iż w obecnych czasach, gdy ciągle mówi się o wolności, następuje degeneracja i dewaluacja tego pojęcia. Aborcja, eutanazja, tak zwane samobójstwa wspomagane dokonywane są przecież w imię wolności. I nie sposób w tym momencie nie przypomnieć słów Jana Pawła II wypowiedzianych podczas audiencji generalnej w kwietniu 1992 roku.
Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy się go zniewala, mówiąc jednocześnie, że się go czyni wolnym. To jest największe niebezpieczeństwo i temu trzeba się przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić. Już kończąc, szanowni państwo, powiem tylko, że również ambasadorzy krajów afrykańskich, a ja spędziłem parę lat w Afryce i jest bliska mojemu sercu, jak chociażby RPA, Gany czy Nigerii, zaznaczali wielkie znaczenie papieskich pielgrzymek, które dowartościowały ich świeże państwowości, umocniły wolność, a dla chrześcijan były utwierdzeniem w wierze. Budował ich także sprzeciw Wojtyły wobec wszelkich form współczesnego neokolonializmu czy ukrytego lewackiego rasizmu. Ten wpływ bezpośredni Jana Pawła II był ogromny. Również można to było za każdym razem odczytać i zauważyć w naszym korpusie dyplomatycznym. Powiem tylko tyle, żeby już nie przedłużać, że ambasador Korei Południowej przed objęciem misji przy Watykanie specjalnie przyjechał do kraju Jana Pawła II, by odbyć pieszą pielgrzymkę z Warszawy na Jasną Górę. Trwający blisko 3 dekady pontyfikat Jana Pawła II, giganta ducha i wiary, mistyka, proroka, profetycznie odczytującego znaki czasu, prawdziwego świadka Chrystusa, trwale odmienił świat, Kościół, miliony ludzi, wierzących i wątpiących na wszystkich kontynentach. Dziękuję. Jeśli państwo pozwolą, przedstawię teraz dr Elizabeth Edwards Spalding, która jako kolejna zabierze głos w naszym panelu. Pani dr Elizabeth Spalding jest prezesem Fundacji Pamięci Ofiar Komunizmu. Jest także założycielem i dyrektorem Muzeum Ofiar Komunizmu. Nadzoruje szeroko zakrojone badania, prace pisemne i projekty poświęcone ofiarom komunistycznego reżimu. Prowadzi wykłady z polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych w Szkole Polityki Publicznej Uniwersytetu Pepperdine. W swoim dorobku dydaktycznym ma także wykłady w Claremont McKenna College, George Mason University i Catholic University of America. Autorka książki The First Cold Warrior, Harry Truman, Containment and the Remaking of Liberal Internationalism oraz współautorką A Brief History of the Cold War. Publikuje artykuły naukowe i recenzje na łamach Journal of Church and State, Orbis, The Wilson Quarterly, Providence. Zapraszam. It is good to be here, and thank you to the museum and to all the organizers and sponsors. This is my first time in Poland, and for that occasion to be at a conference recognizing and assessing St. John Paul II's pontificate is special. It is personally meaningful, too, for I am of the generation in America that grew up with him, looking to Pope John Paul II is not only the vicar of Christ, but also a Cold War statesman, as great as, or greater than other giants in their respective Cold War realms, such as Reagan, Solzhenitsyn, Havel, Lenza, Thatcher, and Kohl. To make sense of this large and essential topic of geopolitics, we must keep in mind the main levels of politics: international, state and non-state, and individual. And since we are not systemic Marxists, the level of the individual is important in politics, including international politics. We need to understand the geopolitical landscape of the time. The Cold War, the Cold War, the Cold War. To the rising generations, including those I teach at the undergraduate and graduate levels, the Cold War is ancient history,
Plus, it is often misunderstood ancient history. The long-accepted elements of geopolitics apply to the Cold War. These include nation-states and their political, military, and economic power, geography, size and natural resources, means and ends, policy priorities and outcomes, and statesmanship. But the Cold War features a dimension that geopolitics has not always wanted to accommodate. The Cold War connects back to the worst of the French Revolution in the Reign of Terror and directly to communism and Nazism in the 20th century. It was a conflict caused by ideology. Specifically, it was a conflict caused by Marxist-Leninist ideology. Thus, the Cold War was familiar and new, combining geopolitics and radical ideology. In this sense, the conflict was one-sided. Communism, Marxism-Leninism, as carried out and imposed by the USSR, its allies, and its enslaved satellites in various ways, but always true to the ideology of the party and the state, aimed to overthrow and replace nature, impugn and reject human nature, and remake man, state, and society. It was an existential threat to the West. We also need to understand, and we've heard a little bit about this, how bad the 1970s was, and not just behind the Iron Curtain. The bleakness of the Cold War hung over all, including the West. The sword of Damocles, as even Brezhnev put it, of nuclear weapons was suspended above. Market economies were in question, even in the United States, as inflation, unemployment, and stagnation drove what we call the misery index to new highs. The individual, marriage and family, and life itself were under attack in the culture wars. The United States was considered wounded, perhaps lethally. Losing Vietnam was a reality and a metaphor for so much else. Popular commentary, after scholarly article, after news story, declared the decline of the United States, the end of the West, and the triumph of Marxism. Coming out of détente and Ostpolitik, that's depending on the country, including the Vatican, the Cold War was actually deemed the permanent feature that dominated the geopolitical landscape. The prevailing realist or realpolitik attitude exalted stability, at least preserving where the United States and the rest of the West were at the time, and thus also preserving where the Soviet Union and its ideological empire were at the time. Meanwhile, though, the communists were on the march. The correlation of forces was on their side, as the Soviets said, even more so since the 1960s and Khrushchev's announcement of support for wars of national liberation. Communist gains directly by the Kremlin, or aided by it or Beijing, just kept coming in the 1970s on all continents. For the communists, détente and its stability translated into advancing where they could up to the point of not triggering a system-shattering war. For the détentists, the status quo, including communist advances, was expected and was not to be questioned or challenged. And those who did so at the individual, civil society, and nonprofit levels, so think about dissidents, underground churches, and black marketeers on the inside, for example, or Christians who smuggled in Bibles and out samizdat, anti-communists who communicated for freedom through TV, radio, books, and magazines, and vocal Western labor leaders on the outside. They were viewed as annoying gnats. If they increased in power or influence, then they could be more than annoying gnats. Détentists like Henry Kissinger lamented that US congressional leaders violated Nixon's and his pure détente
through legislation and risked instability. A theme of this conference is that John Paul II changed history. American philosopher Peter Kreeft refers to John Paul as the best man in the worst century. I would like to expand on that to say that the best statesman of the worst century understood the old and the new in the main threats, problems, exigencies, and yes, even possibilities of the Cold War. John Paul II had a decidedly different view from either the communists or the détentistes, and he sought to awaken and spread a moral revolution against communism. Coming from Poland, John Paul II lived and suffered under, resisted, and was forced to intimately know the twin tyrannies, Nazism and communism, of that bloodiest, the 20th century. He was an insider in this sense from behind the Iron Curtain. Even though previous popes were anti-communists for the correct reasons, John Paul's insider status was transformative, especially when a deeply flawed Ostpolitik, as we've heard about, characterized much of official Vatican diplomacy. And John Paul II brought his understanding and experience of totalitarianism to his pontificate. And he reminded everyone behind the Iron Curtain that they were called to survive and resist political evil and to be not afraid. It meant rejecting the ideology that negated God, human nature, the dignity of the human person, and the individual, family, community, and country. It meant refusing to live the lies upon which communism was built and depended. It meant resisting fear and being willing to deny oneself and even to accept suffering, since communism was also built and depended on violence. Politics properly understood is based in ethics, and as the head of a state and of Christ's Church, John Paul II had confidence in his approach. He knew it was ethically and practically correct. He knew it intellectually and in his bones. He hailed from the region to which he would first manifest his moral revolution, in different ways to various audiences, but always with the same essential content. He expected everyone, not just behind the Iron Curtain, to understand or grow to understand the meaning of this moral revolution. John Paul II was joined in this decidedly different view by someone who at first glance might seem an unlikely ally, Ronald Reagan. But as we'll hear, and we have heard from others at this conference, there are multiple vital ways in which these two men shared a bond and political outlook. And like John Paul, Reagan believed in a moral revolution against totalitarianism, very much including communism. He spoke for and promoted this moral revolution for decades before he reached the White House. The moral revolution rejected the status quo. It shed coexistence because for the communists, that meant their peace, according to Marxism-Leninism. It transcended stability, as defined by Nixonian détente or Ostpolitik, whether West European or Vatican, because that meant freezing and legitimating the Soviet Empire and its ideological despotism. Instead, it stood athwart, exposed, and undermined communism in a full way, all while offering a substantive alternative rooted in true freedom and advancing the end goal of a world without communism. Like John Paul II, Reagan knew that the moral dimension was central to the geopolitical battle of the Cold War. The Soviets needed to be undermined, not only militarily, which Reagan was doing, and politically and economically, which he was doing, but also morally, culturally, and religiously. Reagan understood the Cold War as a peace through strength battle on all fronts, going back to, drawing from, and completing the original approach to containment of his most significant Cold War predecessor, Harry Truman. When others dismissed and even ridiculed him, Reagan kept pointing out the political, economic, and moral rot at the core of the USSR and enacted his grand strategy based on the circumstances of the 1980s. Before, during, and after Reagan's presidency, John Paul II
used himself as a kind of peace through strength weapon in his 9 days in Poland and many other places over the years, as we've been hearing about, including twice more in his native Poland. And I had highlighted Cuba as well, which we're still waiting on, but so many seeds were planted. John Paul's substance, his being, his words, his counsel, his example, his vocation, and more in bringing Christ and his truth to everyone made for a unique and powerful geopolitical weapon. John Paul II knew that he could not do everything and that God did not mean for him to do everything. Despite their special relationship, John Paul likely did not agree with Reagan on everything. Reagan, after all, was acting in his own circumstances as a statesman, as president of the United States and leader of the free world, not the vicar of Christ and head of the Holy See. Reagan was famous for his 80% rule, that a person who agrees with you 80% of the time is a friend and ally. And while those of us who research at the Reagan Library still cannot access all the personal communications, can you work on that, Anthony? All the personal communications from John Paul II to Reagan, it does seem that John Paul agreed at least 80% with Reagan's approach to the USSR and to the Cold War. Without John Paul II, history would have been far different and worse. Likewise, without Reagan and America, it would have been far different and worse. Together, John Paul and Reagan set and pursued what many thought an unthinkable and unattainable goal at all, let alone in the short run, the end of Soviet communism. This is perhaps best captured in Reagan's famous formulation, "We win and they lose." What does all of this mean for now? Getting this history correct is essential in teaching, both the formal teaching of our students, as well as the informal teaching that we do elsewhere. Through my formal teaching and through the Victims of Communism Memorial Foundation, I am often speaking to, teaching audiences who don't know Cold War history, whether because they never did, they forgot, they're too young and think they do not need to know, or they've been taught poorly. Getting this history correct is also essential when considering the existential challenge from totalitarianism. Communism persists in China, Cuba, North Korea, Vietnam, and Laos. Communism threatens countries like Venezuela, and again, almost unbelievably, Nicaragua. As this audience knows, we cannot understand Russia today, including its war on Ukraine and direct threat to Poland and the rest of Europe, without understanding its history, including Soviet communist history. There is also a cultural Marxism that John Paul II, Reagan, and others fought, even though it was not called that at the time. All of this is living history in today's geopolitics. St. John Paul the Great is a heroic model of the virtues, especially faith, hope, and love. At a critical time in world history and geopolitics, his hope predominated in the Cold War. Be not afraid became a central theme of his pontificate. And like John Paul II, Reagan was a man of hope. God put them in the same place at the same time. And they prayed and listened to God's voice and call and prudently worked out what to say and do. In the end, the individual, very much including the statesman, fundamentally matters in geopolitics and can indeed change the world. Thank you. Thank you very much, Dr. Spalding, for your very moving and very brief speech about those geopolitics. And I must say that, I'm not a believer of Thomas Carlyle, but those great personalities in history are really, really important. As you said, God put them in the right place in the right time. Without St. John Paul II, President Reagan, Margaret Thatcher, maybe we'll be living still in that communism. And
What's also very important, and you have underlined it, that it was a fight on many levels, not only geopolitical level, but the communism was defeated because it was really a system of evil, an absurd system. But someone has to say that. And the Ostpolitik of Vatican was radically changed by St. John Paul II, and Ronald Reagan noticed this abruptly. Thank you very much for your speech. Now, I'm sorry. Teraz poproszę ekscelencję ambasadora Wielkiej Brytanii, Robina Barnetta, który swoją pierwszą misję zagraniczną pełnił w Polsce w latach 1982-85, czyli także w czasie stanu wojennego. Pełnił później różne funkcje dyplomatyczne w kraju i za granicą, w tym podczas negocjacji w sprawie kontroli zbrojeń we Wiedniu i ONZ w Nowym Jorku. Trzykrotnie pełnił funkcję ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, ostatnio w latach 2011-2016. Był także ambasadorem w Rumunii i ostatnio w Irlandii. Obecnie jest komentatorem politycznym i konsultantem, ponownie mieszkającym w Warszawie. Pan ambasador najpierw powie kilka słów po angielsku, a potem będzie mówił po polsku. Thank you. I will keep the English bit short, but I have noticed that nearly everybody who has come from outside has spoken in a second language. So I feel an obligation to do the same. So forgive me, I will be speaking in Polish. Szanowni Państwo, to zaszczyt przemawiać dzisiaj do tak dostojnej publiczności na temat, który jest mi bardzo bliski. Kluczowej roli, jaką odegrał święty papież Jan Paweł II w zakończeniu zimnej wojny. Wielu z was może zastanawiać się, dlaczego były brytyjski ambasador zabiera głos w tej sprawie. Pozwólcie mi więc rozpocząć od krótkiego wstępu i anegdoty. Po raz pierwszy przybyłem do Polski jako młody dyplomata 4 czerwca w 1982 roku, w czasie, gdy obowiązywał stan wojenny. Już w pierwszą noc naruszyłem godzinę policyjną. Szybko przyzwyczaiłem się do słów rozmowa kontrolowana, później rozmowa kontrolowana, które padały za każdym razem, gdy podnosiłem słuchawkę telefonu, by wykonać rozmowę. W 1983 roku miałem okazję uczestniczyć w wizycie papieża do Polski i ja podróżowałem po Polsce, by brać udział w jak największej liczbie publicznych wydarzeń. Między innymi miałem przywilej uczestniczenia w masowych mszach w miejscach takich jak Wrocław i Kraków. Jednak władze komunistyczne jasno dały do zrozumienia, że dyplomaci nie są uprawnieni do uczestnictwa w konsekracji nowego kościoła w Nowej Hucie. Wspólnie z innym młodym dyplomatą z Wielkiej Brytanii postanowiliśmy znaleźć sposób, by dotrzeć do Nowej Huty, bez oczywiście stosowania technik w stylu Jamesa Bonda. Ruszyliśmy w kierunku miasta i mieliśmy szczęście, że mogliśmy dołączyć do środka wojskowego konwoju. Młodzi poborowie w tyle ciężarówki przed nami wykazywali niewielkie zainteresowanie obecnością dziwnego samochodu w konwoju
I spokojnie dotarliśmy do centrum miasta. To było naprawdę niezwykle poruszające i budujące przeżycie. Dołączyć do ogromnego i pełnego pasji tłumu, który zgromadził się, by spotkać papieża. Mieliśmy również szczęście być w pobliżu frontu. Na zakończenie ceremonii tłum krzyczał Solidarność i inne hasła. Zazwyczaj obowiązuje surowa zasada, że dyplomaci muszą pozostać neutralni, czego ja zawsze przestrzegam. Jednakże, z uwagi na to, że w tym konkretnym przypadku władze ogłosili, że nie ma dyplomatów na miejscu, mój kolega i ja pozwoliliśmy sobie na uczestnictwo. To dla mnie bardzo emocjonalny moment. Co więcej, przypomniało się zarówno o wypływie polskiego papieża, jak i o trwałym pragnieniu Polaków wolności. Nikomu w tamtym tłumie, wyłącznie z nami, nie było wiadomo, że zaledwie 6 lat później Zachód wygra konfrontację z ZSRR-em, a Polska odegra w tym procesie kluczową rolę. Teraz chciałbym przedstawić perspektywę dyplomatyczną na temat tego, jak to się stało i wyjątkowego wkładu papieża Jana Pawła II. Ale zacznijmy od drugiej dygresji. Uważam, że wystąpienie w Polsce na temat zimnej wojny nie może być kompletne bez odniesienia do kluczowej roli, jaką odegrał były prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Rola Kościoła w Polsce w okresie komunizmu jest słusznie określana jako wyjątkowa. Jednak, moim zdaniem, nie było to wyznaczone z góry. W latach 50. reżim stalinowski zrobił wszystko, co w jego mocy, by osłabić i podważyć Kościół, włącznie z użyciem strachu, przekupstwa i aresztowań. To, że nie udało im się osiągnąć swojego celu, miało wiele wspólnego z odmową ówczesnego prymasa ulegania uciskowi praktykowanemu przez reżim, nawet po jego internowaniu. Uważam, że bez jego przywództwa polski Kościół byłby znacznie bardziej narażony. Jak wszyscy wiemy, kardynał Wyszyński stał się promieniem nadziei w najciemniejszych godzinach komunizmu. Jego autorytet moralny i nieustępliwą postawę w kwestiach etycznych znalazli rezonans wśród ludzi, podobnie jak jego nieugiętość i odwaga w obronie niezależności Kościoła. W ten sposób stał się jednoczącą kraj niezależnie od przekonań ludzi. Jego wsparcie dla dysydentów i praw człowieka stanowiło fundament nowej generacji ruchów opozycyjnych, które oczywiście kulminowały w Solidarności. Moim zdaniem on otwierał drzwi dla przyszłego polskiego papieża. Przejdźmy teraz do wyjątkowego wykładu papieża Jana Pawła II w zakończenie zimnej wojny. Na wstępie chciałbym zasugerować, tak jak inni przedmówcy, że jego wypływ
wykraczał poza czysty autorytet moralny i sferę religii. Jego odwaga, przekonania i charyzma pełniły rolę potężnego katalizatora zmian, co ostatecznie przyczyniło się do pokojowego zakończenia zimnej wojny. Pomógł otworzyć drogę liderom politycznym, takim jak Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Jednak moralna władza papieża pozwoliła mu przekroczyć granice i ideologię. Jego wezwanie do pokoju i godności ludzkiej rezonowało z ludźmi na całym świecie, co sprawiło, że Związek Radziecki coraz trudniej mogło przedstawić się jako obrońca sprawiedliwości. Miał również boski dar inspiracji. Jego przekaz nadziei, wolności i praw człowieka, choć apolityczny, stanowił oczywiście bezpośrednie wyzwanie dla reżimów komunistycznych wszędzie. Ale jego rola wykraczała poza rolę kaznodzieja. Papież rozwijał swoje umiejętności dyplomatyczne w kontakcie z reżimem polskim. Jego cicha dyplomacja za kulisami, w tym dialog z przywódcami światowymi, takimi jak Gorbaczow, Reagan i Thatcher, odegrała znaczącą rolę w zmniejszeniu napięć i stworzeniu atmosfery negocjacji, a nie tylko konfrontacji. Jego niespodziewane spotkanie z Jaruzelskim podczas wizyty papiskiej w 1983 roku było tylko jednym przykładem jego przekonania o znaczeniu dialogu w rozwiązywaniu problemów, nawet jeżeli zdecydowanie sprzeciwiał się reżimom komunistycznym i ich przywódcom. Dla mnie także jest to zasada przewodnia dyplomacji. Ale jeszcze istnieje jeden istotny aspekt dotyczący papieża. Był prawdziwym liderem. Nie ma takiego kogoś jako stereotypowy lider lub doskonały lider. Jednak, moim zdaniem, prawdziwe przywództwo polega na posiadaniu jasnej strategicznej wizji, podejmowaniu ciężkich decyzji, silnych wartości moralnych i byciu inspirującym komunikatorem. To właśnie te cechy posiadał Karol Wojtyła w nadmiarze. Chociaż mogę stwierdzić, że nawet taki niezwykły człowiek nie mógłby zakończyć drugi konflikt bez pomocy innych inspirujących liderów. Dwóch z nich szczególnie przyczyniło się do zwycięstwa w zimnej wojnie. Tak jak Elizabeth Spalding już świetnie powiedziała, pierwszym z nich był Ronald Reagan. Naprawdę wielu ludzi reagowało z głębokim sceptycyzmem na bycie byłego aktora filmowego prezydentem USA. Jednak naprawdę wierzył, że sowiecka hegemonia może być zakończona. Podjął trudne decyzje, które sprawiły, że radziecki przywódcy zrozumieli, że nie mogą wygrać konfrontację z Zachodem, w tym ogromne zwiększenie wydatków na obronność. Ale mimo, że był stanowczym przeciwnikiem tak zwanego złego imperium, rozumiał także potrzebę bezpośredniego dialogu z Breżniewem, Andropowem, Czernienką i zwłaszcza Gorbaczowem, aby stworzyć warunki dla pokojowego zakończenia zimnej wojny.
w tym szereg porozumień w dziedzinie kontroli zbrojeń. Ronald Reagan nigdy nie kompromitował podstawowych wartości, takich jak wolność i demokracja, ale równie dobrze nie uważał negocjacji za słabość. Może to nie będzie niespodzianka, ale moim zdaniem drugim kluczowym liderem była Margaret Thatcher, żelazna dama. Dzieliła większość wartości Reagana i jego wiary, ale krytycznie była także wewnątrz wspólnoty europejskiej, jaką była wtedy, i pracowała nad przekonaniem innych europejskich liderów, że utrzymanie status quo to o wiele za mało. W szczególności wierzyła, że ludzie Europy Środkowej i Wschodniej zasługują na wolność, której zostali pozbawieni na koniec II wojny światowej. Pracowała niezmordowanie, aby wzmocnić europejski filar NATO, a podobnie jak prezydent Reagan utrzymywała bliski kontakt z papieżem. Oboje rozumieli, że rzekome słowa Stalina, ile dywizji ma papież, był kompletnym nieporozumieniem jego roli. Mamy rzeczywiście szczęście, że mieliśmy takie pokolenie wielkich liderów we właściwym czasie. Czy było to czystym przypadkiem? Osobiście uważam, że nie. Wierzę, że pokolenie liderów, których życie zostali ukształtowane przez II wojnę światową, było kształtowane przez to doświadczenie, niezależnie od tego, czy walczyli, czy nie. Mieli też jasne poczucie obowiązku. Jednak, bądźmy jasni, centralną przyczyną końca zimnej wojny były fundamentalne wady sowieckiego komunizmu. Gospodarka sowiecka borykała się z niedoskonałościami, stagnacją i brakiem innowacji. Dodajemy problemy takie jak stagnacja polityczna, prowadząca do korupcji, nepotyzmu i braku świeżych pomysłów oraz rewolucję komunikacyjną, dzięki której nowa technologia umożliwiła dostęp do pomysłów i informacji spoza żelaznej kurtyny. I nie dziwi, że system zaczął zawodzić. Reformy Gorbaczowa były zbyt małe i zbyt późnie i wręcz przyspieszyli upadek poprzez osłabienie kontroli państwa. Co więcej, cały system był moralnie i dosłownie zbankrutowany. Zakończmy wracając do unikalnej roli polskiego papieża. W swoim niezwykłym pontyfikacie Jan Paweł II pokazał, że wiara i dyplomacja, gdy są prowadzone z moralną jasnością i zobowiązaniem wobec praw człowieka, mogą odegrać istotną rolę w promowaniu sprawiedliwości i pokoju. Jego dziedzictwo powinno nadal nas inspirować, przypominając nam o siłę nadziei i potencjale pozytywnych zmian, nawet w trudnych czasach, które dziś przeżywamy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo ekscelencji panu ambasadorowi, również za te osobiste wspomnienia z Nowej Huty, które nam przypomniały, jak nie tylko okrutny był to system, także ten w Polsce, w tym rzekomo najweselszym baraku w obozie. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, dość często jeszcze obecnie powtarzanym, ale jaki absurdalny. To
to się musiało skończyć, tylko właśnie potrzebne były osobowości, liderzy, przywódcy. Bardzo słusznie pan ambasador zwrócił uwagę na to, że w momencie, kiedy papież mówi o pokoju i o sprawiedliwości i o godności ludzkiej, to w zasadzie ta ideologia komunistyczna jest już pozbawiona jakiejkolwiek racji bytu. Jeśli papież wspiera Solidarność, ruch robotników, to jak tu możemy mówić o komunizmie, który rzekomo istniał w interesie tychże robotników? Dziękuję także za przypomnienie roli pani premier Margaret Thatcher. Zdaje się, że chyba za mało o tej roli mówimy. No pewnie to wynika z tego, że wszystko przyśmiewa tutaj wielka postać prezydenta Ronalda Reagana, ale również te kontakty, chociaż nie tak ożywione oczywiście jak z Reaganem były pomiędzy panią premier a świętym Janem Pawłem II, Karolem Wojtyłą, chociaż nie zawsze się zgadzali. Tutaj chociażby trzeba wspomnieć rozmowy w sprawie Falklandów, prawda? Tutaj pani premier się nie posłuchała, ale to już jest właśnie kwestia polityki, geopolityki. Dziękuję raz jeszcze i naszym kolejnym mówcą będzie Jego Ekscelencja ambasador Republiki Węgier przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim, dr Eduard Habsburg-Lothringen. Dodam też, że to jest praprawnuk cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa Elżbiety Bawarskiej. Ambasador Eduard Habsburg jest absolwentem Katholische Universität Eichstätt, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora magna cum laude w 1999 roku na podstawie dysertacji pod tytułem Koniec neutralizmu. Jest autorem powieści oraz scenariuszy filmowych, m.in. Świąteczny piesek czy Maria Królowa Szkotów. W latach 2009-2014 był rzecznikiem prasowym biskupa Hansa Kinga w diecezji St. Polten. Od 2015 roku jest członkiem Bractwa Santa Maria dell'Anima w Rzymie. W tym samym roku ustanowiony został ambasadorem Węgier przy Stolicy Apostolskiej. Od 2016 roku kawaler Orderu Złotego Runa, rycerskiego orderu domowego byłego austriackiego domu panującego Habsburgów. Pozwólcie państwo jeszcze na parę słów osobistych od siebie. Jestem dumny, że mogłem z panem ambasadorem współpracować w Rzymie. Razem staraliśmy się zrobić to, co tylko jest możliwe dla ochrony życia dzieci poczętych i uczestniczyliśmy zawsze w Marcia per la Vita. I będę o tym zawsze pamiętał, drogi Edwardzie. A tematem wystąpienia ambasadora Eduarda Habsburga-Lothringen jest święty Jan Paweł II i Węgrzy. Zapraszam. Ladies and gentlemen, we are talking about St. John Paul II and geopolitics. So in order to understand geopolitics, we need to understand local politics. And I'm going to tell you how St. John Paul II established a relationship with Hungary and his personal relation with Hungary, how it began, how it continued. And we can know that this is the way he dealt with nearly every country in the world. But I would like you to follow me on this, to listen to me and to learn how John Paul II interacted with countries. As the ambassador of Hungary to the Holy See, it's a great honor and an outstanding opportunity for me to speak about the spiritual and intellectual giant of the 20th century, our Holy Pontiff, and his special relationship with the Hungarian nation. Under his pontificate, Pope John Paul II visited Hungary twice. Also, he beatified and canonized a considerable number of individuals related to Hungary. His name has become inextricably linked with one of the most significant events of my life, namely the collapse of the communist regimes in Eastern Europe, which has put Europe divided for almost half a century into two blocks back on the road to unity. However, he has always stressed that this newly achievable unity of Europe cannot be based on anything other than a return to our common Christian roots. Let the words of Pope John Paul II be a warning to us, even today,
as we reflect on Europe's common future. Hungarian, as other nations in our region, have a fundamental experience of St. John Paul II as our Pope, that he was one of us. Together with other Central and Eastern European peoples, also many Hungarians interpreted the election of Karol Wojtyła as Pope in 1978 as a sign of forthcoming change in the already easing years of state socialism. After 455 years of Italian papacy, the attention of the Universal Church suddenly turned to Central and Eastern Europe, when a son of the Poles, a great Catholic nation, steadfast in the face of oppression, to the throne of St. Peter. The close friendship between Poles and Hungarians is well known. Polak wiedział dwa bratanki, which can be traced back to many historical points of contact and a similar historical fate. Among such shared historical experiences, one can mention the founding of the state, the adoption of Christianity at almost the same time, the common dynasties and rulers, the common saints, as well as centuries of constant struggle against the Ottomans and, in the more recent past, the vicissitudes experienced under the socialist period. Out of a sense of this common historical destiny, Pope John Paul II, as a Pole, has expressed on several occasions his special sympathy for the Hungarians. I'm going to quote the great Pope now. "I am a son of the Polish nation, which has so much in common with Hungarian history. And I too come from this region of Europe now on the threshold of a new era. I speak to you as one who considers himself your compatriot, sharing in your destiny with you. The Pope shares your joys and your sufferings, your plans and your efforts aimed at building a better future." See how he reaches out and embraces Hungary. He was very good with that. This was during his first visit in Hungary. Later, on other occasions, he defined Hungary as a nation always especially close to me and my fellow countrymen, a land that is very close to my heart, and a noble country whose destiny has so many points in contact with that of my homeland. See the friendship. As a member of the Polish Catholic Church, a powerful witness and torchbearer for his faith in communist Poland, and a Polish intellectual closely associated with Solidarność, the most widespread opposition movement in Central and Eastern Europe, with large numbers of Catholics, Karol Wojtyła saw the unfolding political changes in the Eastern Bloc as a moment of grace in the history of the old continent. He regarded the fall of the oppressive, atheist, dictatorial regimes as a historic opportunity for the nations of Central and Eastern Europe for spiritual renewal and a return to their common Christian roots. In his speech on Heroes Square in Budapest, 20th of August 1991, he said, "Today Hungary is moving into a new situation, and there are at present no threats from external enemies. This offers the nation a unique opportunity to consolidate the house built by its ancestors. The solid rock on which it is possible to build stably is Christ the Lord, the way, the truth, and the life." He has often stressed that the regime changes in Central and Eastern Europe had also provided these nations an historic opportunity for reintegration into Christian Europe. In his speeches, he identified it as a common historic vocation and duty for nations in the region to contribute to the construction of the common European home based on Christian values. Therefore, he has often highlighted the need to be able to use the freedom regained with a sense of responsibility. Know how to appreciate and experience freedom, warned the Pope during his first visit to Hungary. It's very prophetic if you look at the way Europe is developing now. He believed that the greatest threat to Central and Eastern European societies in the new era of freshly regained freedom after decades of communism was the rise of a new enemy, namely consumerism. As he said in his address to the prelates of the Catholic Bishops' Conference in Hungary in 1993, "It is true that the period of totalitarianism that, in the name of profane ideology of salvation, oppressed religion and allegiance to the church with dictatorial measures is now over. At present, however, your country is under the influence of an
imparted consumerist orientation, which threatens with the dissolution of traditional values. There is a danger of transition from one dependence to the other, no less opposed to authentic human promotion, with a tendency to prevent Christianity from playing its indispensable role as an integral part of Hungarian history and culture. In the light of these threats of consumerism, he claimed that the Hungarian Catholic Church had a great responsibility in steering the new Hungarian democracy in the right direction. He designated the fulfillment of an amplified spiritual mission as the Church's main task in the new era, by taking advantage of the rights provided by the new democratic legislation and the recently regained religious freedom. For him, this meant first and foremost strengthening of the clergy and religious institutions so that they could represent the Church credibly and practice catechesis effectively in the framework of a new evangelization, as we have heard before. To this end, he considered the creation and upgrading of ecclesiastical educational institutions, the introduction of faith education in as many schools as possible, the enhanced quality of clerical education, and the attractiveness of the priestly vocation to be essential elements. In the midst of deep economic crisis caused by the regime change and the collapse of socialist planned economics, the whole region experienced worrying trends in demographic indicators, drastic increase in the number of abortions and divorces, and a decline in the number of marriages and births. As Pope John Paul II put it many times, the culture of death was spreading across the region, so he paid particular attention to the defense of traditional families and the sanctity of human life from conception to natural death. He stressed that in order to stand up for Christian values effectively, it was essential to expand the channels of communication used by the Church, to engage in ecumenical dialogue, to strengthen cooperation with the Jewish community along common values. The latter two aspects appear to be of the utmost importance in Hungary, with a high proportion of Protestant believers and one of Europe's largest Israelite communities living in Budapest. He also spoke out for the Church's social responsibility and her increased charitable activity for the recovery of church property, unjustly confiscated under the previous regime, as well as for the maintenance of a continuous dialogue with state bodies for the protection and expansion of the rights of the Church. In his speeches, he has regularly drawn attention to the importance of the moral reconstruction of European societies. He has always stressed that only a return to Christian values can ensure the survival of the Hungarian nation and that of Europe as a whole. He has often reflected on the Christian values that had always sustained the troubled peoples of Central and Eastern Europe and, at the same time, ensured the stable relations with other European nations. He stressed the close bond and fidelity of Hungarians to the European Christian tradition on several occasions. Here is an example from his speech on the 14th of September 1994. I was able once again to touch upon the deep penetration of Christian values into the culture of that generous people, the Hungarians, which has drawn inspiration and nourishment from them over the centuries. Christianity and culture found themselves closely intertwined from the very dawn of national existence. In Hungarian culture, the Christian faith has played a primary role, which has also ensured its connections with other cultures on the continent. Because of his Central European origins, Pope John Paul II had also a deep understanding of the complex ethnic structure of the region, the conflicts arising from border changes of the 20th century, and the situation of national minorities. He recognized that Hungary had close historical and emotional ties with Hungarian national minorities living beyond its borders. At the beginning of his speeches in Hungary, he always greeted with special attention the Hungarian pilgrims from neighboring countries. And I may add here, when Pope Francis was in Budapest just now, at the end of his speech to the diplomats, he gave a special greetings to Hungarian nationals from the neighboring countries. Being aware of the history of Central and Eastern Europe in the 20th century, marked by several ethnic conflicts and frequent oppression of national minorities,
he showed a particular sensitiveness towards the rights of these communities. He said during his first apostolic visit to Hungary, "I have repeatedly appealed for respect for the rights of all nations, of all minorities. They must accept the constitution of their host country, but governments must also accord them equal rights, including the right to speak their mother tongue, to enjoy just autonomy, and to preserve their particular culture." Worship of Mary, inauguration of the Hungarian chapel in the Vatican. Okay, this is a topic very dear to my heart. John Paul II's personal religiousness was essentially characterized by a devout reverence for the Virgin Mary. My image of John Paul II is a rosary in the hand. This is my image of him. Consequently, he was deeply touched by the Hungarian Catholic Church's special devotion to the Mother of God. In his speeches, he often emphasized the special attachment of Hungarians to Mary. He used to recall the ancient notion of Hungarian Catholics of Hungary as Mary's country, Regnum Marianum, and the Virgin as Our Lady of the Hungarians, Magna Domina Hungarorum. At the end of almost all his speeches and letters dedicated to Hungarians, he prayed for the Virgin Mary's maternal protection on the people and her intercession for the entire Hungarian nation. An unforgettable moment of expressing this common reverence for Mary of the Polish Pope and the Hungarian Church was the consecration of the Chapel of Our Lady of the Hungarians in the Vatican grottos. The solemn inauguration of the chapel by John Paul II took place on 8 October 1980 on the Feast of Our Lady of the Hungarians in the crypt of St. Peter's Basilica, where since 2004 there has been regular Holy Mass service in Hungarian every Tuesday morning, even during the lockdown. The Chapel of Our Lady of the Hungarians also preserves the memory of a former 11th century pilgrimage house built by order of King St. Stephen next to St. Peter's Basilica. Pope John Paul II wanted to give the Hungarians a home away from home under St. Peter, to draw them close to St. Peter and to the Pope. In the following years, after the chapel's inauguration ceremony in 1980, Pope John Paul II has greeted the Hungarian pilgrims 4 times on the occasion of the Feast of Our Lady of the Hungarians. On these occasions, he always highlighted that the Feast of the Magna Domina Hungarorum has its roots in the thought of King St. Stephen, who entrusted the people to the protection of the Mother of God. Since the adoption of the Christian faith, here by Hungarian Catholicism itself and the special devotion of Hungarians to the Virgin Mary, began with the reign of King St. Stephen. Pope John Paul II used to recall the figure of the first Hungarian king and founder of the state with special reverence. In his speeches, he generally called him the Holy Patron of Hungary, the Apostle of Christ and the Catholic faith, the founder of the Hungarian state and church, and the father of the homeland. On the 20th of August 2000, on the occasion of the celebrations for the millennium of King St. Stephen's coronation, he sent an apostolic message for the Hungarian nation. In that, he writes, "This history begins with a holy king, rather with a holy family." Now we can make the next picture. Stephen, his wife, Blessed Gisela, their son, Saint Emmerich, are the first saintly Hungarian family. This seed would sprout and bring forth a host of noble figures who would distinguish Pannonia Sacra. As is clear from the quotation, Pope John Paul II traced the entire chain of Hungarian saints back to King St. Stephen. He often emphasized that the Hungarian saints, following the footsteps of the founder of the state, had always played a crucial role in the course of Hungarian history. In his speeches, he repeatedly recalled their exemplary lives, which have always served as sources of inspiration and guidance for the entire nation. Pope John Paul II had special respect for medieval Hungarian saints. In 1980, on the occasion of the millennium of the birth of Saint Gerard, Hungarian bishop and martyr of Venetian origins, he sent a lengthy letter to the Hungarian church leaders. 1 year later, in 1981, on the occasion of the 750th anniversary of the death of Saint Elizabeth of Hungary, he sent another letter to the Hungarian church leaders with the following words: "Be proud that Elizabeth, a daughter of the Hungarian land, has become a saint known and loved throughout the world."
During the first apostolic visit to Hungary in 1991, in a speech to young people in the People's Stadium of Budapest, he held up the figure of Saint Margaret of Hungary as an example for Hungarian youth of all times. Going to quickly go through a few other of the beatifications and canonizations. Vilmos Opor, martyred Bishop of Győr, he defended a woman from a soldier of the Soviet army and was killed in 1945. Todor Romzsa, martyred Greek Catholic Bishop of Mukachevo in present-day Ukraine, victim of Stalin's Red Terror. László Batthyány Stratman, doctor for the poor. From an ancient noble family, he cured people in need for free. Well, then, of course, Blessed Charles of Austria, the last emperor of the Austro-Hungarian Empire. As I've said in an interview today, Blessed Karl was a deep influence because he was called Karol because of Emperor Karl of Austria, because his father respected this last emperor. And his main concern was to follow the Christian man's vocation to holiness in political action. That's what John Paul II said about him. He also canonized 4 saints related to Hungary. In 1989, Agnes of Prague, daughter of King Ottokar I of Bohemia, granddaughter of King Béla of Hungary on her mother's side, revered by Czechs and Hungarians as common saint. In 1995, the martyrs of Košice, 3 Jesuit priests who were martyred in Košice in present-day Slovakia in 1619 for not renouncing their Catholic faith in favor of Protestantism. Hedwig of Poland, Queen of the Poles in the 14th century, daughter of the Polish-Hungarian king Louis the Great of Anjou, who has since become patron saint of Poland and Lithuania and a common saint of Poles and Hungarians. You see the unifying tendency that John Paul II did. And in 1999, he canonized Kinga of Poland and Kinga of Hungary, daughter of King Béla IV of Hungary. Let's quickly come to his visits to Hungary. He came twice. He was known as a traveling pope, der Eilige Vater, as they said in German. More than 100 trips abroad, traveled more than all previous popes combined. And he was the first successor of St. Peter to visit Hungary personally, twice. First in 91, then in 96. It's interesting to note that the invitation to Hungary took place just before the change of regime. The newly created Cardinal László Paskoly, Archbishop of Esztergom, invited the Pope to Hungary in 1988 in consultation with the State Office for Church Affairs and the then Foreign Minister Gyula Horn. Thus, Hungary became the second of the Eastern Bloc countries after Poland to invite the Pope. The invitation itself was interpreted by many as one of the first signs of a new climate of freedom. The Pope gladly accepted his invitation, but the apostolic visit did not take place until 3 years later. In the meantime, the socialist dictatorial regimes of the former Eastern Bloc collapsed. In 1990, the Hungarian parliament passed a law on freedom of thought, conscience, and religions, as well as new laws on churches. In the same year, the Holy See in Hungary fully restored their diplomatic relations with the appointment of the first apostolic nuncio to Hungary and the first ambassador to the Holy See after decades. In 1991, the year of the Pope's visit, the Hungarian embassy to the Holy See moved to its current location. So when you visit me in Rome, you will see the plaque remembering this year, the year of the Pope's visit. In July, 1 month before the Pope's arrival in Hungary, the last Soviet soldier left the country. I want to conclude in saying that there is indeed a friendship between John Paul II and Hungary, between the Hungarians and him, and of course, as there always is, between Hungarians and Poles who are brothers and will always be brothers. I want to end with one personal remembrance. I have met John Paul II several times. I was able to speak with him. Here you see me after I read a reading in San Giovanni Laterano once. And then you see me with my family.
I'm just saying the encounters I personally had with him are the reason why I'm a Catholic today. He was the Catholic force that carried us in our youth. And there you see me again. I was much younger and more beautiful. For me, and I want to end with this, the greatest impression was his laughter in his eyes and his sense of humor. I was present in Cortile San Damaso with a huge group of young people when the Pope spoke with the young people. And there were 6,000 in this tiny square. He came out, stood on a little balcony with his microphone, and everybody cheered when he came out. So they all calmed down again. Then he said, "Buonasera." And everybody cheered again. And he wanted to speak, and they didn't let him speak. They cheered and cheered. So he listened to that. And after a while, he made like this. Turned around. They erupted in laughter. And then then they listened to him. But it was this little gesture of turning around where you saw there was humor. There was always humor in him. I think this humor, together with his faith and his deep devotion, were the elements that helped him go through all these difficult years. Yes, and as we are believing Catholics, we can say, Saint John Paul II, pray for us. Thank you very much. Dziękuję bardzo ekscelencji panu ambasadorowi. Chciałem zwrócić uwagę na tę niezwykłą wrażliwość świętego Jana Pawła II na sprawy etniczne. Papież świetnie przygotowywał się do wszystkich swoich pielgrzymek, do wszystkich swoich podróży. Starał się zawsze powiedzieć przynajmniej parę zdań w języku kraju, do którego przybywał. Nie inaczej było na Węgrzech. I to, że docenił również Węgrów, którzy pozostali poza granicami Węgier, państwo znacie historię Węgier, ale no, chyba ten kraj najbardziej boleśnie odczuł to, co się stało po I wojnie światowej. No, myśmy odzyskali niepodległość, dla Węgier była to katastrofa. I ta właśnie wrażliwość, wyczulenie na historię świętego Jana Pawła II jest warta podkreślenia i również ci święci. Ja myślę, że to niezwykłe poczucie historii, jakie miał święty Jan Paweł II, pozwalało mu poruszać się zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Dla niego ci święci, również ci węgierscy święci, notabene piękne przypomnienie naszych wzajemnych takich relacji świętości, to byli ludzie bliscy, a zarazem poprzez te, słyszało się nieraz, że za dużo tych kanonizacji, nic podobnego, poprzez te nieustanne kanonizacje pięknych, wspaniałych postaci wszędzie, święty Jan Paweł II pokazywał, że i ty możesz być świętym, także ty. I już na zakończenie tylko dodam, bo to nie padło, a chcę, żeby to padło, że bliską postacią dla Jana Pawła II był również węgierski kardynał Józef Mindszenty. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję naszym gościom za te niezwykle ciekawe wystąpienia i tylko ja się zwrócę z apelem tutaj do dyrekcji muzeum, żeby co jakiś czas ponawiać tego typu konferencje właśnie na temat geopolityki i żeby były te świadectwa z różnych stron świata o świętym Janie Pawle II, bo nie dość, że to jest piękne, dobre, ale i bardzo ciekawe. Dziękuję państwu. Merci bien, madame. Merci bien. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy teraz na przerwę obiadową. Bardzo państwa proszę o punktualne przybycie z powrotem, czyli 14:15 zaczynamy, ponieważ łączymy się online ze Stanami Zjednoczonymi i nasz gość ma tam godzinę 8 rano, więc będzie na nas czekał. I jeszcze bardzo proszę, moi koledzy z zespołu Muzeum pokażą państwu, gdzie znajduje się obraz pani Anety Kugler-Mocny, także bardzo zachęcamy, bardzo bym chciała, żebyście państwo zobaczyli ten obraz.